Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Ewa Argalska, inspirowana uczuciami. I dzisiejszy film to będzie film poświęcony kwiatom. Już dawno temu obiecałam, że zrobimy wspólnie takie kwiaty z wykrojnika od Scrap & Me. To jest zestaw. Tutaj macie u góry macie numer. Tu w zestawie mamy 3 kwiatuszki, 3 różne rozmiary. Jest to taki wykrojnik, który dosyć mocno wytłacza nam takie żyłki w płatkach, bo zwróćcie tutaj uwagę, że te żyłki są, o tu będzie dobrze widać na tym większym, zobaczcie jak to jest ładnie wytłoczone, nie jest to przecięte, tylko jest tak ładnie wytłoczone. Ja dzisiaj przygotowałam sobie płatki we wszystkich tych 3 rozmiarach, w 2 kolorach. Mam tutaj kolor różany i kolor jasny róż. Tak one się prezentują. Taką usztywnioną bawełnę do kwiatów możecie zakupić w moim sklepie internetowym inspirowaneuczuciami.pl. Tam też znajdziecie środki do kwiatów, z jakich dzisiaj będę korzystała, z takich pięknych, ozdobnych z perełką oraz pręciki takie białe matowe. Dodatkowo jeszcze będzie potrzebna szczoteczka do tuszowania i ulubiony tusz, penseta taka precyzyjna i szpikulec. Korzystać będziemy z kuleczki w rozmiarze 4 mm. Także ja już tutaj sobie rozgrzewam nagrzewnicę, rozgrzewam sobie też pistolet z klejem na gorąco i mam też tutaj matę do formowania kwiatów. I teraz uwaga, bo na tą kuleczkę 4 mm, z której dzisiaj będziemy korzystać, w sklepie jest włączony rabat 15%. Na pozostałe produkty, takie narzędzia właściwie do kwiatów, czyli penseta, szpikulec, szczoteczka, jest włączony rabat 7%. Także możecie sobie zrobić jeszcze zakupy dodatkowo z rabatem właśnie na narzędzia. Pozostałe kulki do formowania kwiatów też będą objęte tym rabatem 7%, tak samo mata do formowania kwiatów, więc zajrzyjcie sobie do działu promocje i tam wszystkie te produkty właśnie z tym rabatem będą umieszczone. Dzisiaj jest 3 września i ten rabat będzie obowiązywał do niedzieli 7 września. I tu jeszcze mam takie jedno ogłoszenie, w związku z tym, że ja wybieram się na taki krótki urlop, mam taką rodzinną uroczystość w przyszłym tygodniu, więc zamówienia ze sklepu będą realizowane, tak myślę, do 10 września, później od 11 września będzie przerwa urlopowa, która potrwa najprawdopodobniej do 16, ale może też tak się zdarzyć, że ją troszeczkę wydłużę, ale to będę w razie czego dawała też znać, więc jeżeli zależy Wam na jakichś produktach, no to proponuję zamawiać je jak najszybciej, bo tak jak mówię, będę realizowała zamówienia wysyłkowe do 10 września, później będzie mała przerwa. Pamiętajcie też, że jeżeli zamawiacie kwiaty, to kwiaty takie gotowe robione są na Wasze indywidualne zamówienie, no i ten czas realizacji też jest wydłużony. Wszystko zależy tak naprawdę od ilości zamówionych zestawów, no i od ilości zamówień w sklepie, tak? Bo jeżeli tych zamówień jest dużo, no to realizuję je tam zgodnie z kolejnością. No ale jeżeli Wam zależy na jakichś produktach, no to jak najszybciej proszę zamawiać, bo tak jak mówię, w przyszłym tygodniu będzie przerwa taka co najmniej tygodniowa, a może ona się też troszeczkę wydłużyć. Dobra, a teraz już zabieram się do pracy. Ja przygotowałam dzisiaj sobie Distress Oxide w kolorze, no takim jak tu widzicie. Ja nie czytam tych nazw, bo to są dla mnie takie łamańce językowe niektóre, że sobie już to daruję. I tak jak powiedziałam, mam tutaj płatki w 2 kolorach i w 3 rozmiarach. Zobaczcie, przepięknie są wytłoczone tutaj te żyłki. I
Ja nie będę oczywiście robiła wszystkich tych, które mam tutaj przygotowane, tylko zrobię sobie może po jednym kwiatku z każdego koloru i rozmiaru. I pierwsze co robię, no to tuszuję sobie troszeczkę te płatki. Ja wycinałam płatki biorąc 2 warstwy materiału. Wiem, że niektórzy wycinają większą ilość warstw, ale no ja nie chcę sobie zniszczyć maszynki, więc dla mnie 2 warstwy to jest taka ilość optymalna. I tutaj potuszuję sobie środki, żeby tak ładnie jeszcze ten kolor podbić. To jest jeden z takich moich ulubionych kolorów Distressów. Mam go też w wersji tej zwykłej, tego inka zwykłego, ale w tym zwykłym inku on już jest taki bardziej, powiedziałabym, jakby neonowy. No już tak mocno mi się nie podoba ten kolor, więc ja lubię właśnie używać tego Oxida, tylko że on potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby wyschnąć, więc też warto ten czas mu dać. Może z tych maluszków zrobię sobie więcej tych takich ciemniejszych w tym różanym kolorze. I tak jeszcze te średnie się zastanawiam, czy też sobie nie zrobić więcej. Może też różane. O. I ja tutaj tuszuję tylko środki. Można też potuszować sobie same na przykład brzegi. Też to bardzo ładnie wygląda, jak ten kwiatek jest z wewnątrz taki troszkę jaśniejszy, z zewnątrz jest ciemniejszy. Szczoteczka mi się sprawdza od lat rewelacyjnie do tuszowania właśnie kwiatów. Zresztą nawet mam gdzieś na kanale u siebie film, w którym właśnie pokazuję, jak tuszować kwiaty i tam stracam ten patent na szczoteczkę, także od lat już korzystam właśnie ze szczoteczki. Dobra, ja tu zawsze sobie pomagam pensetą właśnie przy zbieraniu płatków, bo czasem te płatki są takie ostre na końcach i wbijają mi się pod paznokieć. Strasznie tego nie lubię. Dobra, zacznę od tych dużych. Ja układam je na tej macie stroną zatuszowaną do dołu. Tak jak mówiłam, mam tutaj przygotowaną kulkę 4 mm. Jeszcze raz przypomnę, że na tą kuleczkę macie teraz rabat w wysokości 15%. Zawsze sobie sprawdzam gdzieś tam na boku, czy ona mi nie brudzi, ta kulka. Ja tutaj akurat celowo wzięłam sobie też nową kuleczkę, bo mam jedną już taką przepaloną, ale chcę Wam też pokazać, że właśnie taką kulkę nową trzeba przepalić, bo nie zawsze, ale czasem się tak zdarza, że ona gdzieś może przybrudzić nam troszeczkę ten materiał, że na początku może troszeczkę spalać ten materiał. Jakby, no to jest takie normalne zjawisko, ale jak już jej użyjecie raz i później każde kolejne użycie, to już będzie lepiej. No i formowanie zaczynam od środka, przejeżdżam sobie tutaj od tego czubka do środka. I tak zrobię z każdym tym płatkiem od środka, od czubka do środka. Dzisiaj u mnie jest taka paskudna pogoda, pada deszcz, jest bardzo duża wilgoć i nawet ten materiał właśnie, no niestety on troszeczkę jednak tej wilgoci też łapie, więc formuje się go ciut trudniej niż jak jest taki suchy dzień, gdzie ta wilgotność powietrza jest mniejsza. I teraz przejdę już do tego drugiego etapu formowania i tutaj tak przy brzegu, o, przejeżdżam raz i dwa, raz i dwa i tak samo z każdym płatkiem, ale tylko z jednej strony na razie. I tak samo tu raz i dwa, bo zrobimy sobie w różny sposób to formowanie. Troszeczkę inny kształt chciałabym uzyskać na jednym i na drugim. I teraz tak, na tych jaśniejszych przejadę z jednej i z drugiej strony. Tak przy środku i tutaj przy brzegu. Znowu tu blisko środka i przy brzegu. I tutaj mi się te płatki tak już fajnie podnoszą
do góry. Nie wzięłam sobie tej mojej silikonowej takiej maty i trochę mi jeździ po tej podkładce, po tym tle fotograficznym właściwie ta moja mata, ale przytrzymam ją sobie i damy radę. I teraz zobaczcie, tutaj tak jak mówiłam, obok tego poprzedniego formowania i tu przy brzegu. A jeszcze tu nie zrobiłam. Ładnie mi się te płatki podniosły do góry, bo tu chcę uzyskać trochę inny kształt. I teraz tak, te odwracam w tą stronę i teraz tutaj będę formowała sobie tylko z tej jednej strony, która nie była wcześniej potraktowana tą nagrzewnicą. Także odwracamy i tutaj przejeżdżamy. O, żeby uzyskać taką jakby falę, czyli mamy najpierw z tej strony formowane, teraz odwracam stroną zatuszowaną i tylko tą jedną stronę tutaj przejeżdżam tą kuleczką jeden raz albo dwa razy, w zależności od tego, jaki efekt chcę uzyskać. I tu jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, muszę sobie sięgnąć po to narzędzie, a mianowicie takie dłutka kulkowe. Ja ich bardzo lubię używać. O, i odwracamy. Zobaczcie, jaki śliczny efekt uzyskaliśmy właśnie taką małą kuleczką. Dużą kulką byłoby to niemożliwe, a tą czwóreczką właśnie taki piękny efekt można uzyskać. No i teraz rozgrzewam troszkę środek i podnoszę do góry delikatnie te płatki. I tak samo tutaj rozgrzewam środek i tutaj też rozgrzeję ten środek i podniosę te płatki do góry. I tak samo tutaj. Zobaczcie, jaki uzyskaliśmy efekt tu i tu. Dwa różne sposoby na formowanie płatków. Tutaj wyszły nam takie piękne załamania. Ślicznie to wygląda. Odkładam na bok i to samo będę robiła teraz z tymi płatkami. Ja sobie zawsze tak robię, że układam kilka na macie. Jest mi po prostu tak wygodniej formować. Zresztą też po to zrobiłam tematy takie troszeczkę większe. No i teraz tak samo. Przez środek lecimy najpierw, czyli od tego czubka do środka. Kulka cały czas ta sama, bez zmiany. Także tak jak widzicie, i jedną kuleczką możemy formować płatki w różnych rozmiarach i możemy uzyskiwać też różne efekty. Gdybym chciała, żeby te kwiatki były mniej takie pomarszczone, no to trzeba byłoby wziąć tutaj większą kulkę. I też te ciemno-różowe, czyli w tym kolorze różanym, będę formowała podobnie jak te większe tutaj z jednej strony, natomiast te jaśniejsze uformuję sobie z dwóch stron, czyli dodatkowo poza środkiem jeszcze tutaj przy brzegach przeciągam tą nagrzewnicą. I z racji tego, że tych różanych mam trochę więcej, to może zrobię je w dwóch kształtach. O, i te też uformuję tak, jakby cały płatek od tej strony niezatuszowanej. Tu mam ten jasny róż. I też zobaczcie, że ja raz przeciągam tą kuleczką jeden raz w danym miejscu, czasem dwa razy, no w zależności od tego, jak tam ten płatek mi się ułoży i jaki efekt chcę uzyskać. Jak chcę więcej takich zagnieceń, takich załamań, no to przejeżdżam więcej razy. Jak chcę, żeby to był delikatniejszy efekt, to wystarczy jeden raz. Dobra, i teraz odwracamy wszystkie na drugą stronę. I tutaj miałam te dwa uformowane tylko w jednym miejscu, więc jeszcze tutaj ten brzeg tak podnoszę do góry.
teraz kulka. Może teraz wezmę troszeczkę mniejszą. Jeszcze tylko sprawdzę, czy mi się nie poprzyklejały. I podnosimy ładnie te płatki do góry. Rozgrzewamy środek. Wiem, że niektórzy mówią, że przecież to są płatki i kwiaty formowane na gorąco, więc kulki nie używają, ale do tego, żeby ten środek tak fajnie wystudzić i nadać mu kształtu, warto właśnie użyć takiej zimnej kuleczki. Także ja jestem zwolennikiem właśnie tej metody. Dobra, te odłożę tutaj na bok. Te. I zostały nam jeszcze te maluchy. I tutaj też podobnie rozkładam sobie od razu wszystkie 6 płatków. I tak samo zaczynam od środka. Lecimy przez środek. Każdy płatek. I też będę tutaj chciała uformować je w różny sposób. Dobra, i jasno-różowe, konsekwentnie z dwóch stron jeszcze. No tutaj już ten płatek jest na tyle mały, że wystarczy jedno pociągnięcie jeszcze przy brzegu z jednej i z drugiej strony. I tak samo tu sobie zrobię też ten różany właśnie dwoma różnymi metodami. I tutaj tak z jednej strony, tylko troszkę źle sobie go zrobiłam, ale to nic nie szkodzi, zaraz go poprawię. Czyli tak, z jednej strony, ja tak zawsze jakby z prawej strony tego płatka. I teraz przekręcam wszystkie na drugą stronę. Te wygniatam tutaj na środku. Te w ogóle są tak urocze, że nawet mogłyby zostać jako pojedyncze, bo też będą ładnie wyglądały. W sensie nie będziemy łączyć na przykład dwóch, tylko jeden. I teraz tak, z jednej strony jeszcze tylko. Z tej strony, która taka płaska nam została, nie była formowana wcześniej, to teraz muszę tutaj ją uformować i jakby wygiąć w drugą stronę, żeby mi te płatki tak się ładnie pofalowały. Odklejam od maty. No właśnie, jak jest tak wilgotno i troszkę złapią tej wilgoci, ten materiał złapie trochę wilgoci, no to on tak się lubi właśnie przykleić do tej maty. Ok. To mamy zrobione. No i teraz będziemy je sklejać. Te, które były formowane w taki sposób, że nam tutaj takie fale nam tutaj powstały, to odłożę sobie je tutaj z boku i będę robiła je w pierwszej kolejności, bo do nich chciałabym wykorzystać te zwykłe pręciki, natomiast do tych pozostałych te ozdobne. I może do tych większych wezmę sobie 7 pręcików. 7 pręcików, ja je złożę o tak na pół, składam, wyrównuję tutaj ładnie, chwytam sobie za te czubki i daję tutaj odrobinkę kleju, żeby było mi je łatwiej przełożyć. Nagrzewnicę sobie już wyłączę i teraz ściskam palcami i tak roluję. I to będzie do tego największego, teraz do tych mniejszych. Tam było 7, to tu może wezmę do tego kolejnego 5, a do tego najmniejszego wezmę 3. Myślę, że 3 wystarczy, bo jak je złożę na pół, to będzie 6 takich kuleczek, więc to powinno być wystarczającą ilością.
Jeszcze sobie tak zobaczę, jak to wygląda wizualnie. Chyba będzie ok. Możecie też podbić kolor na przykład tym tuszem, jeżeli chcecie różowy, ale ja bym tu chciała jednak białe takie środki delikatne zachować. I ostatnie tak samo. I tu za chwileczkę przyda się ten szpikulec, bo trzeba będzie trochę powiększyć tutaj te dziurki. Ok, no i lecimy z delikatnym powiększaniem. Nie za mocno, żeby też nie przerwać tej tkaniny. Właśnie ten szpikulec jest fajny, bo on jest taki, tak jak widzicie, tu jest taki wąski i coraz bardziej się rozszerza. Ta dziurka musi być na tyle duża, żeby bez problemu można było te pręciki przeciągnąć. Wkładam, daję tu odrobinę kleju. Można też dać klej introligatorski. I tu przy okazji jeszcze a propos kleju introligatorskiego przypomnę, że dostępne są świetne stojaczki na klej, takie uniwersalne, do których pasuje m.in. ten Express Glue, ale pasuje też ten klej na przykład z Eco Scrapbooking czy od Asi Szulik. One mają taką wysuwaną szufladkę, na której można na przykład położyć sobie szpatułkę. Zresztą jak ten klej skapuje, to wyciągamy tą szufladkę, jest ją łatwo wymyć, obskrobać z tego kleju, który tutaj nam skapał i zasychł. I to jest jedna wersja, jest jeszcze druga wersja taka niższa i ten już jest taki typowo pod Eco Scrapbooking przeznaczony i pod klej od Asi. Także przypominam jeszcze o stojaczkach i zabieram się dalej za klejenie. Mam już tu pierwszą warstwę, teraz jeszcze doklejam drugą warstwę. Można by też zostawić takiego malucha właśnie jednowarstwowego, ale jak on będzie taki bardziej no, dwuwarstwowy jak będzie, to lepiej po prostu wygląda. Jest taki pełniejszy wtedy ten płatek. No i to samo robię z tym kolejnym. Czyli trochę kleju przeciągam do góry. Ja tak sobie jeszcze obracam tymi pręcikami. Przeciągam i zobaczcie, jak ktoś lubi jednowarstwowe, no to mamy super kwiatuszka. A różnie to, powiem Wam szczerze, u mnie bywa. Są takie maluchy, to szczególnie lubię jednowarstwowe, ale te większe wolę dwuwarstwowe. O. No i mamy to. I ostatni, ten, do którego chcę wykorzystać pręciki. I też w ten sam sposób dokładnie je tutaj umieszczam. Wyrównuję jeszcze i dokładam drugą warstwę. Odrobinę kleju między warstwy przeciągam, do góry układam je. Zwróćcie uwagę, bo o tym nie powiedziałam wcześniej, zwróćcie uwagę, że ja tak układam na przemian. Jak tu mam tą dziurę między płatkami, to tutaj wchodzi mi kolejny płatek. No i mamy 3 kwiatuszki gotowe. 3 urocze w pięknym różanym kolorze. Na razie je sobie tutaj odłożę na bok i teraz sięgnę po taką matę. Ona jest taka niebieska, taka sztywna, twarda. Już tutaj trochę moja jest zużyta, ale muszę skleić teraz ze sobą te płatki i łatwiej mi będzie, jeżeli to zrobię właśnie na tej macie. Ja zawsze tak sobie patrzę, który jest ładniejszy, który bardziej mi się podoba, to daję sobie go na wierzch, a ten, który mi się mniej podoba, idzie pod spód. I przyda mi się ponownie dłutko, to kulkowe i dajemy klej troszeczkę tutaj na środek. Dokładam drugą warstwę. I dociskam. I tak samo muszę jeszcze skleić te maluchy, więc ja to też od razu
zrobię. Też patrzę, który mi się tu bardziej podoba. To ten będzie na wierzchu. Odrobinka kleju. I dociskam dłutkiem. Urocze te maluszki są. Bardzo ładne wyszły. No i teraz dokładamy środki. I ja tu przygotowałam sobie środki w rozmiarze 10 mm, ale tak patrzę na te kwiatki i do tych większych, chyba będą mi pasowały te większe, więc ja sięgnę sobie teraz po większe. Ok, wzięłam sobie jeszcze większy ten środek w rozmiarze 12, one też są dostępne u mnie w sklepie. Tu mamy 10, tutaj mamy 12. No i zobaczcie, do tych małych, no to ta 10 będzie super, ale do tych już byłyby trochę za małe, więc tutaj lepsza jest jednak 12 do tego, a do tych, zaraz tu sobie przymierzę. No jeżeli chcecie taki pełniejszy, no to 12, a jeżeli chcecie taki delikatniejszy efekt, no to 10. To już tutaj jakby od Was zależy, jak chcecie. Ja tu chyba wykorzystam sobie do tego dużego, to na pewno ten 12 mm, czyli ten większy, ale do tych już chyba wezmę ten mniejszy, będzie tak delikatniej. No i tu znowu przyda się właśnie penseta. Chwytam sobie za tą kuleczkę, daję troszkę kleju tu, wkładam i dociskam. I tak samo tu. Odrobinka kleju i dociskamy. I to samo z tymi maluchami. Także to idzie nam tutaj bardzo szybko, bo nie musimy się bawić w jakieś sklejanie środków. Ja lubię właśnie robić kwiatki z tymi ozdobnymi środkami, bo to idzie zawsze wtedy tak fajnie, szybciutko. I zobaczcie, jakie mamy eleganckie kwiaty do prac ślubnych, do prac komunijnych, tam gdzie potrzebujemy naprawdę takiej elegancji dużo, to są idealne. Te będą takie bardziej uniwersalne, te takie księżniczkowe są, bym powiedziała, a te są takie prostsze. O, i taki mamy oto zestaw kwiatów zrobiony. I jeszcze raz przypomnę, że na tą kulkę 4 mm, której dzisiaj używam do formowania tych kwiatów, jest w sklepie włączony rabat 15%, także nie musicie wpisywać żadnych kodów ani nic. A na narzędzia takie jak szczoteczka, jak szpikulec, ta szczoteczka do tuszowania, szpikulec czy penseta, jest rabat 7%. Tam jeszcze będzie kilka innych produktów z rabatem też tym 7%, więc zachęcam do zajrzenia do działu promocje. Oczywiście wszystkie linki do użytych dzisiaj produktów będą znajdowały się w opisie filmu. Link do tego działu promocje też Wam wrzucę w opis filmu. I dajcie znać, co sądzicie o tych kwiatach. Ja ze swojej strony jeszcze mogę powiedzieć, że rewelacyjnie wycina ten wykrojnik od Scrap With Me. Jestem bardzo zadowolona. Jest to właściwie moje pierwsze użycie tego wykrojnika. Naprawdę wycina po prostu świetnie te dwie warstwy bez żadnego problemu. Ja mam akurat maszynkę z Actiona, mam też Big Shota, ale wycinałam na tej z Actiona, bo ona jest taka mała, poręczna, więc wycinałam na tej actionowej. No i zostawia te takie żyłki ładne. Co prawda już przy formowaniu one nie są może aż tak widoczne, no może na tym większym. Tu w kamerze mi to ciężko uchwycić. Jest to troszeczkę widoczne, ale nie tak mocno. Może jakbym używała kuleczki w innym rozmiarze i nie byłoby tak dużo tutaj tych, nie wiem jak to nazwać, tych zagnieceń, to byłoby to na pewno bardziej widoczne. No mój faworyt to jest chyba ten kwiatek. Bardzo mi się podoba właśnie takie formowanie. Zobaczcie, wygląda to naprawdę ślicznie. Także zachęcam do subskrypcji kanału. Też ta lista taka, ta playlista z tutorialami na
kwiaty z tkaniny się u mnie powiększa, także tam jeszcze nie jeden film na pewno taki kwiatowy wskoczy. Mam jeszcze inny wykrojnik do przetestowania, także wypatrujcie tam filmów właśnie takich kwiatowych. Wszystkie linki zostawię Wam w opisie filmu. Dziękuję za Waszą obecność, za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia komentarza. No i oczywiście zapraszam do mojego sklepu internetowego inspirowaneuczuciami.pl, gdzie znajdziecie tkaninę bawełnianą i inne narzędzia do tworzenia kwiatów. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pa, pa!